back. So the next is this muscle, this sternocleidomastoid muscle. I teraz będziemy pracować na mosie, czyli na mięśniu, uciekła mi teraz nazwa, obojczykowo-sutkowatym. Mos. Tak. All right. So what we're going to do is also squeeze it gently. So first of all, we're going to get set so that we can use our arms comfortably without getting tired. Więc najpierw ustawimy swoje ręce, opieramy sobie łokieć w dłoni, żeby się nie męczyć. And then place the thumb on the front of the SCM. I teraz umieszczamy kciuk na przedniej krawędzi mosu, And the fingers on the back. a palce z tyłu na tylnej krawędzi mosu. And then you just gently squeeze together. I zaciskamy je razem, delikatnie. So I'm turning my head so that you can see what I'm doing. You don't have to turn your head. I ja skręcam głowę, żeby pokazać Wam, jak to wygląda, natomiast Wy nie skręcacie głowy, Because then the muscle's more relaxed. bo wtedy mięsień jest bardziej zrelaksowany. And you start up just behind the ear I zaczynamy tuż przy uchu and work your way down all the way to the clavicle. i przepracowujemy ten most, a w dół, całą drogę w dół, aż do obojczyka. As you come down the muscle, it gets wider, so your fingers and thumb will have to go further apart. I im bliżej schodzimy obojczyka, tym mięsień staje się szerszy, więc nasze palce też muszą się ustawić szerzej. Now again, those of you who know something about the channels, hopefully will recognize some places here. I dla tych z Was, którzy znacie właśnie ścieżki przebiegu kanałów, to rozpoznacie na pewno tutaj kilka miejsc charakterystycznych. So on the thumb, on the front of the SCM, we have the stomach channel. Bo tutaj przodem mosu idzie kanał żołądka, And at the back of the muscle, a z tyłu mięśnia the gallbladder channel. przechodzi kanał woreczka żółciowego. 3 or 4 times down. Więc przechodzimy tak 3 do 4 razy z góry na dół And then repeat on the other side. i powtarzamy po drugiej stronie. So turn again so that you can see what I'm doing. Więc ja też się skręcę, żebyście widzieli, co robię. And when I turn to this side, you can even probably hear me better because I'm closer to the microphone. I prawdopodobnie teraz możecie nawet mnie lepiej słyszeć, bo jestem bliżej mikrofonu też. Like this. And again, should feel nice and relaxing. The pressure doesn't have to be too hard. It's just squeezing the muscle and the I channels. znów, te uciski nie są mocne, nie są inwazyjne, są przyjemne, są delikatne i niosą właśnie odprężenie, niosą relaks. And it can really help with tension in these muscles. So these muscles work very, very hard. They keep your head in place, stop it from falling forwards or sideways or whatever, and they help to turn your head from side to side. So they work very hard. I te mięśnie, one przez cały nasz dzień bardzo intensywnie pracują, bo one pomagają utrzymać naszą głowę w pionie, żeby ona nam nie uciekała na boki, żeby nam nie uciekała do tyłu, ale jednocześnie odpowiadają za skręty głowy w prawo, w lewo. Więc one przez cały dzień bardzo intensywnie pracują. So once you've done both sides, you may feel like a kind of slight tingling or like a greater sensation of liveliness, of energy here in this part of the body. It feels very nice. I po przepracowaniu tych mięśni może się pojawić takie uczucie łaskotania, rozprężenia, lekkości, doenergetyzowania tych mięśni, ciepła. Takie przyjemne uczucie relaksu i przestrzeni w tych mięśniach. Okay, so then we're going to do the muscles at the back. So I'm going to have to turn around so that you can see what I'm doing. You may not hear me so well, but keep listening to Anya for translation. I teraz ja się obrócę, żeby pokazać Wam trzecie ćwiczenie, natomiast możecie mnie wtedy nie do końca dobrze słyszeć, więc skupcie się na tłumaczeniu. So this we're going to be squeezing the muscles at the back of the neck. Tutaj będziemy uciskać mięśnie na tyle szyi. So the thumb on one side of the spine, on the edge of the muscles. I teraz układamy kciuk na jednej krawędzi, po jednej stronie kręgosłupa, And the fingers on the other side. a palce po drugiej stronie. But on the edge of the muscles. So either side of the spine, but on the edge of the muscles. I nasze palce i nasz kciuk spoczywają po przeciwnych stronach kręgosłupa, ale spoczywają na krawędziach mięśni. And then the other hand on top. I druga na niej. So that again you can squeeze together. Tak, żebyśmy mogli je ścisnąć razem.
Again, starting at the top, close to the base of the skull, I znów kierunek pracy jest z góry, zaczynamy u podstawy czaszki and working our way down. i przepracowujemy w dół. So again, it's another set of muscles works really hard to move the head, to keep the head stable, especially when you're working at a computer with your head bent forwards to read or something like that. I to jest kolejna partia mięśni, która bardzo ciężko, bardzo intensywnie pracuje przez cały dzień po to, żeby utrzymać naszą głowę w pionie. Bardzo mocno są używane te mięśnie i często nadużywane przy pracy na komputerze, kiedy czytamy coś na telefonie, na tablecie. So this can be really, really helpful to just help those muscles release their tension and their stress, and so that your blood flow is better into your brain, and just generally will help you feel much, much better. I znów te ćwiczenia, te uciski pomogą nam rozluźnić te mięśnie, pomogą nam dotlenić te mięśnie i usprawnią przepływ krwi przez te mięśnie. Także w efekcie będą one dotlenione, zregenerowane i rozluźnione. And for those of you who know some channels, yes, it's the bladder channel. I szliśmy ścieżką kanału pęcherza moczowego. And this is the continuation down here. I tutaj kontynuujemy wzdłuż tego kanału. We're going to work on the shoulders. I teraz przejdziemy na barki. So once again, we support the elbow in the hand. Więc teraz znów zaczepiamy sobie łokieć w naszej dłoni, As we did when we were working on the SCM. tak jak przy pracy na mosie. And this time use the fingers to press all around the shoulder. I tym razem palcami uciskamy wszędzie dookoła łopatki So at the top of the shoulder here, i barku. Więc tutaj szczyt barku przepracowujemy. which is the gallbladder channel again. Tutaj znów wracamy do kanału woreczka żółciowego. Then closer to the scapula, Tutaj bliżej łopatki, which is actually the triple heater channel. do kanału potrójnego ogrzewacza. And then finally on the scapula itself, I na koniec na samą łopatkę wchodzimy, which is roughly the pathway of the small intestine channel. gdzie podążamy mniej więcej ścieżką kanału jelita cienkiego. And coming closer to the spine, once again the bladder channel. I jeszcze tutaj bliżej kręgosłupa dochodzimy, gdzie kontynuuje swój przebieg kanał pęcherza moczowego. So I think everybody knows we get a lot of tension in our shoulders. I to myślę, że jest bardzo powszechne i że mniej lub bardziej, ale każdy z nas odczuwa duże napięcie w barkach. So this squeezing with the fingers can really bring some relaxation and regeneration of that area. Więc te uciski i ta praca na barku przyniesie bardzo dużo odprężenia i regeneracji w barkach. And again, of course, both sides. I oczywiście przepracowujemy obie strony. Szczyt barku po kanale woreczka żółciowego. Excellent. Closer to the scapula, triple heater. Bliżej krawędzi łopatki potrójny ogrzewacz. And then on the scapula itself, small intestine. I na samej łopatce jelito cienkie. And closer to the spine, bladder. I blisko kręgosłupa kanał pęcherza moczowego.